Witajcie, mówiąc wprost, wygląda na to, że nasi zachodni sąsiedzi kolejny raz chcą oszukać nas Polaków i połowę Europy. Niemcy życzą sobie czystego powietrza i zwiększonej troski o środowisko, piastując pierwsze miejsce na świecie w kwestii recyklingu. Rozwijają pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, a do 2040 roku chcą zakończyć transformację energetyczną. Tylko czy aby na pewno nie jest to bujda na resorach, bo wiecie, jest w tym pewien haczyk, a mianowicie, owszem, nie można zaprzeczyć, iż świadomość ekologiczna zwykłego Niemca stoi naprawdę na wysokim poziomie, ale sęk w tym, że to głównie teoria, bo tamtejsze elity polityczne, mówiąc bez ogródek, chcą regularnie wręcz okradać innych członków Unii pod pretekstem szerzenia ekologii, by im samym żyło się lepiej. Najaktualniejszym tego przykładem jest to, że gaz jako błękitne paliwo miał być w krajach Unii Europejskiej ekologicznym paliwem XXI wieku, ale już nie jest. A polskie kopalnie to ponoć katastrofa ekologiczna na skalę europejską. Dlaczego? Otóż głównie dlatego, że Niemcy chcieli, a nie mogą zarabiać na tanim rosyjskim gazie. Parlament Europejski w sprawie owego gazu przegłosował nową dyrektywę o charakterystyce energetycznej budynków, zgodnie z którą te cudowne dotychczas kotły gazowe Wismana, Dietricha i innych producentów, na które nas do niedawna tak bardzo namawiano, od 2030 roku nie będą mogły być montowane w nowych nieruchomościach. Jakby tego było mało, obecnie to my mamy ponosić koszty drogo przez nich kupionego wcześniej gazu. Tak, my Polacy i inni członkowie Unii Europejskiej. Ale uwierzcie mi, ten, mówiąc kolokwialnie, wałek to jedynie szczyt góry lodowej, którą śmiało możemy określić pseudoekologią Niemiec lub dosadniej niemieckim ekoprzekrętem. Dziś przeanalizujemy zatem, jak naprawdę wygląda ta ekologia po niemiecku, a was proszę o udostępnianie tego filmu gdzie tylko się da, bo naprawdę będzie się działo. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy materiał, dziękuję wszystkim za wsparcie i za to, że kolejny raz dwa spośród naszych ostatnio publikowanych filmów wylądowały w ścisłej czołówce karty na czasie polskiego YouTube'a. W ramach wsparcia zapraszam was również do naszego sklepu globalista.pl. Z pewnością znajdziecie tam coś dla siebie lub waszych najbliższych. A teraz, nie przedłużając, zobaczmy, jak na naszych oczach zmienia się geopolityczne oblicze współczesnego świata i jak wygląda niemiecka ekologia. Zapraszam. W ciągu ostatnich dziesięcioleci Niemcy zbudowały wokół siebie otoczkę, która pozwoliła im zyskać reputację lidera w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Sam to rozumiem, wiem i czuję, że zadaniem naszych czasów jest poczynienie tam postępu i wdrażanie ochrony klimatu wszystkimi możliwymi siłami politycznymi. I my też to robimy. Tyle, że to w dużej mierze totalna bzdura, bo istnieją pewne przykłady i aspekty, które delikatnie mówiąc sugerują, że niemiecka polityka może być bardziej postrzegana jako hipokryzja niż faktyczne działania na rzecz ekologii. Zacznijmy od najbardziej bulwersującej nas Polaków sprawy węgla. To, co widzicie teraz, to mapa przedstawiająca wszystkie niemieckie kopalnie węgla, zarówno tego kamiennego, jak i brunatnego, które uznawane jest za, według wszelkich prawideł, najbardziej szkodliwe dla środowiska. I jak doskonale widzicie, wszystkie te kopalnie znajdują się na terytorium naszych zachodnich sąsiadów. Pomimo szumnych ekologicznych gadek okazuje się na przykład, że z powodu problemów z dostawami putinowskiego gazu ponownie otwarto kopalnie, które pozostawały zamknięte przez ponad 10 lat, jak kopalnia w Besbach. Generalnie z powodu poważnych problemów związanych z obecnym kryzysem energetycznym i spowolnieniem gospodarczym, w sumie w Niemczech do dalszego użytku ma zostać przywróconych łącznie 21 elektrowni węglowych, które mają działać w okresie minimum najbliższych 2 lat. Jak z pewnością wielokrotnie słyszeliście, Niemcy słyną z zaangażowania w odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa. Ale jak sami widzicie, takie hipokryzje w niemieckiej ekologii należy pokazywać, krytykować i punktować. Bo pomimo silnego nacisku na odnawialne źródła energii,
Niemcy nadal opierają się na węglu jako źródle energii, co negatywnie wpływa na środowisko, zdrowie ludzi i to nie tylko u nich. Sztandarowym tego przykładem może być elektrownia Janszwalde na Łużycach w Niemczech. Zlokalizowana zaledwie kilka kilometrów od granicy z Polską i należąca, co równie ciekawe, do czeskiego koncernu EPH. Na marginesie jest to trzecia największa elektrownia na terenie Niemiec, która wraz z jej kopalnią odkrywkową jest jednym z największych tego typu obiektów w Europie, przez co również niektóre z polskich miejscowości położonych w bliskim sąsiedztwie cierpią z powodu braku wody. Zresztą takich w cudzysłowie pomników destrukcyjnej dla środowiska działalności człowieka w postaci na przykład dziur po wyrobiskach węgla podobnych do naszych bełchatowskich jest na terytorium Niemiec wcale nie mniej niż w Polsce. To jednak nie wszystko. Okazuje się bowiem, że nawet niektórzy z przedstawicieli niemieckiej Partii Zielonych są za uruchomieniem kopalni węgla, włącznie z tymi wydobywającymi węgiel brunatny. Widzieliśmy, że dziesiątki tysięcy ludzi demonstrowało w Nadrenii w obronie klimatu i odejściu od węgla. I oczywiście było też dużo krytyki nas, zielonych, decyzji, które podjęliśmy w zeszłym roku. I chciałabym je jeszcze raz sklasyfikować i stawić czoła tej krytyce. Think Tank Ember opublikował jakiś czas temu ranking najbrudniejszych emitentów elektrowni, które najbardziej zanieczyszczają powietrze w Unii Europejskiej. Spośród 10 3 miejsca owszem zajęły polskie elektrownie, jednak aż 7 to własność Niemiec. Wytłumaczcie mi więc, jakim cudem i przede wszystkim dlaczego do jasnej cholery powinniśmy rozumieć decyzję Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 13 marca uchylił decyzję środowiskową generalnego dyrektora ochrony środowiska dla Turowa, będącej podstawą do wydania koncesji na wydobycie tej kopalni węgla do 2044 roku. Oznacza to, że obecnie kopalnia może działać jedynie na podstawie tymczasowej koncesji wydanej na 6 lat w 2020 roku. Polski sąd zajął się sprawą ze względu na skargi ekologów oraz niemieckich i czeskich samorządowców z terenów przygranicznych. Powodem uchylenia decyzji środowiskowej jest ponoć niezgodność z umową z lutego 2022 roku między rządami Polski i Czech o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków wynikających z eksploatacji kopalni. Bulwersująca sprawa samych kopalni to jednak nie wszystko, bo okazuje się, że najpierw, gdy wysypała się sprawa Nord Streamów, Niemcy kupowali gaz jak opętani bez względu na cenę, by teraz koszty tych drogich zakupów przerzucić na sąsiadów, przez co kraje członkowskie Unii Europejskiej, korzystające z przesyłu gazu przez Niemcy, w tym nasza Polska, mają zostać obciążone dopłatami do cen gazu magazynowanego na terenie kraju i przesyłanego za granicę przez niemieckie gazociągi. Dopłata w wysokości 1,86 euro za megawattogodzinę od początku roku wzrosła o ponad 5%, o czym zresztą informowały nasze rodzime media i my sami poniekąd odczuliśmy to na rachunkach za gaz. Kopalnie kopalniami, gaz gazem, ale jeszcze większą irytację może wywołać fakt wywożenia na teren Polski niemieckich śmieci, na których śmieciowe mafie robiły i robią ogromne pieniądze. Pieniądze liczone w setkach milionów, jeśli nie miliardach euro. Sprawa wcale nie jest nowa, bo różne media informowały i informują o tym procederze od lat. Ale żadna z ekip rządzących jakoś nie może sobie w naszym pięknym kraju z tym kompleksowo poradzić. Prezydent Filipin po 6 latach boksowania się z Kanadyjczykami o zwrot śmieci zagroził Kanadzie wojną. Rozważa pan taką opcję wobec naszego zachodniego sąsiada? Jesteśmy pod jednym z polskich innowacyjnych zakładów mających przetwarzać niemieckie śmieci. Został wybudowany zresztą, co widać na tabliczce, za pieniądze z Unii Europejskiej. I to właśnie w tej szopie miało zostać przetworzone 11 000 ton śmieci z Niemiec, które pochodziły zaledwie z 2 firm. Według ustaleń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które otrzymaliśmy, wynika, że w ciągu roku w tej szopie przetworzono zaledwie 1000 ton. Oczywiście od czasu do czasu policja zamyka osoby będące najczęściej tak zwanymi słupami w całej aferze śmieciowej. Ale biznes ten wciąż trwa i kręci się w najlepsze, co regularnie widzimy po kolejnych pożarach na często nielegalnych składowiskach. Wydaje się, że niemieckie i zachodnioeuropejskie śmieci wciąż jakimiś ścieżkami trafiają na terytorium naszego kraju.
Od prawie dekady co chwila płoną kolejne wysypiska zatruwające nasze środowisko, powodując coraz liczniejsze choroby nowotworowe i problemy z dolegliwościami związanymi z licznymi alergiami lub chorobami górnych dróg oddechowych. Krótko mówiąc, jedni zarabiają miliony bądź miliardy, by drudzy umierali lub chorowali. A śmieci albo zostają u nas, albo idą z dymem, który później wdychamy lub spożywamy we wszelkich produktach rolnych. Prowadzone przez prokuraturę w Tarnowie śledztwo obejmowało działalność jedynie 2 niemieckich firm i jednego pośrednika z Polski. Inne firmy z terytorium naszego zachodniego sąsiada wysyłały od siebie śmieci w porozumieniu z kolejnymi pośrednikami działającymi w Polsce. Na domiar złego wysyłano nie tylko śmieci, ale odpady budowlane, ogrodnicze, hutnicze, a nawet medyczne. Okazuje się, że zachodni pseudoekolodzy są również odpowiedzialni za nielegalne składowanie radioaktywnych odpadów czy wywożenie toksycznych śmieci do Polski oraz innych krajów Europy Wschodniej, ale także są właścicielami gigantycznej góry soli Monte Cali, wysokiej na kilkaset metrów, która może i wygląda malowniczo, ale lokalnie już dziś jest odpowiedzialna za kryzys ekologiczny. Oczywiście, jak sami mogliście się domyślić, to nie jest prawdziwa góra, ale usypana hałda soli wysoka na ponoć 450 metrów, natomiast sama zgromadzona tam sól waży 201 milionów ton. To hałda urobku zawierająca wyłącznie chlorek sodu lub sól kuchenną, która jest produktem ubocznym wydobycia potażu. Od ponad 100 lat górnictwo potażu jest głównym przemysłem w regionie. Wydobycie rozpoczęto w 1903 roku w momencie otwarcia zakładów potażu w Wintershall. Ale dziś jest to największa na świecie kopalnia potażu o powierzchni operacyjnej Wielkiego Monachium. Sztuczna góra porównywana jest do afrykańskiego Kilimandżaro, pewnie dlatego nazywa się Monte Cali. Leżąca na granicy z Turyngią stała się popularną atrakcją turystyczną. Odwiedzana jest każdego roku przez około 10 000 turystów, z których niektórzy wspinają się nawet na sam szczyt. Ale Monte Cali i inne hałdy w regionie są niezwykle destrukcyjne dla środowiska. Ogromna ilość soli przedostaje się do gruntu, zanieczyszczając glebę, rzeki i wody gruntowe. Tamtejsze ziemie stały się praktycznie jałowe, przez co mogą rosnąć tam tylko nieliczne rośliny odporne na działanie soli. Również rzeka Werra stała się zabójcza dla organizmów słodkowodnych. Pozostając w tematyce soli, należy tu wspomnieć o kolejnej ekobombie. Zajmijmy się więc dawną kopalnią soli w Asse. Otóż nasi zachodni sąsiedzi w roku 1969 uruchomili pierwszy reaktor atomowy, uzyskując w ten sposób kolejne źródło energii. Problem polegał jednak na tym, że sami do końca nie potrafili sobie poradzić z powstającymi odpadami radioaktywnymi. Wpadli więc wówczas na pomysł składowania ich właśnie w wyrobiskach dawnej kopalni soli położonej około 20 km od Brunszwiku, tworząc w ten sposób pierwsze na świecie podziemne składowisko odpadów radioaktywnych. I tu prawdziwy gwóźdź programu. Zmagazynowano ich tam prawie 130 000 beczek z nisko i średnio aktywnymi odpadami zawierającymi radioaktywny ces i pluton. Składowisko nie spełnia jednak wymogów bezpieczeństwa i już 14 lat temu odkryto liczne przecieki, które wskazywały na podniesiony poziom radioaktywności. W tym samym roku Ministerstwo Środowiska Landu Dolna Saksonia potwierdziło doniesienia mediów, że w gminie Asse zaobserwowano znacznie częstsze zachorowania na choroby nowotworowe. Przy obecnych akcjach protestacyjnych rolników nie sposób pominąć również faktu, że Niemcy promują przecież najmocniej Zielony Ład i zrównoważone praktyki rolnicze, ale najwyraźniej chyba zapominają przy tym, że nadal istnieje problem z tak zwanym intensywnym rolnictwem, które to właśnie w przeważającej mierze prowadzi do degradacji gleby, zanieczyszczenia wód i utraty różnorodności biologicznej. Okazuje się, że monokultury i nadmierne stosowanie pestycydów oraz wszelkiego rodzaju nawozów stało się tak powszechne, szczególnie na zachodzie Europy, że trwale szkodzi lokalnym ekosystemom. Co więcej, według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, okazuje się, że w 2020 roku polscy rolnicy zużyli 2,32 kg pestycydów na hektar upraw, czyli blisko 2 razy mniej niż zużyto ich w Niemczech 4
4,14 kg na hektar i kilka razy mniej niż w Holandii, 10,86 kg na hektar. Zgodnie z danymi Eurostatu w 2020 roku w Polsce sprzedano 1,7 kg pestycydów na 1 hektar użytków rolnych. W Niemczech sprzedano ich blisko 2 razy więcej, czyli 2,9 kg na hektar, a w Holandii 3 razy więcej, bo 5,9 kg na hektar. Zarówno dane FAO, jak i Eurostatu potwierdzają, że w Niemczech i Holandii zużywa się ich znacznie więcej niż w Polsce. Podsumowując zatem dzisiejszy materiał, polityka ekologiczna Niemiec versus rzeczywistość pokazuje jedynie, jak sami mogliście dziś zauważyć, ogromną hipokryzję Niemców jako państwa, ale i jako głównych rządzących w Unii Europejskiej. A ich krytykowanie za zbytnie skupianie się na wizerunku ekologicznym kosztem rzeczywistych działań wydaje się być jak najbardziej uzasadnione. W rzeczywistości Niemcy są jednym z największych światowych producentów i eksporterów przemysłowych towarów. Produkcja ta, co oczywiste, bardzo często generuje duże ilości emisji i zanieczyszczeń, które mają negatywny wpływ na inne kraje i regiony. Nawet jeśli Niemcy pozornie same stosują wysokie standardy ekologiczne. Dodatkowo nasi zachodni sąsiedzi, podobnie jak inne wysoko rozwinięte kraje, konsumują duże ilości zasobów naturalnych, nie zawsze w zrównoważony sposób prowadząc do eksploatacji zasobów innych krajów, co z kolei może prowadzić do degradacji środowiska i nierówności społecznych. Powyższe przykłady sugerują więc, że niemiecka ekologia może czasami być postrzegana bardziej jako pseudoekologia, chociażby z powodu niespójności między deklarowanymi celami ekologicznymi a rzeczywistymi działaniami. Więc dobrze by było, żeby próbując uczyć innych, najpierw faktycznie działali sami zgodnie z ekologią dla dobra nas wszystkich. Napiszcie proszę w komentarzach, co wy sądzicie o ich działaniach, tylko proszę bez rzucania inwektywami. Dziękuję i do następnego razu. Cześć. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste to jak drut. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty, zrobi cud.